Hej, siemano wam wszystkim, ja jestem Wento i witam was w drugim odcinku z serii dotyczącej budowy mojego pedalboardu marzeń. Dzisiaj zajmiemy się już poskładaniem wszystkiego w jedną całość, także koniecznie oglądajcie i zobaczcie, co mi z tego wyszło. Jak możecie zauważyć, wszystkie efekty już mamy rozłożone tutaj, aby zobaczyć, jak mniej więcej będzie to wyglądało, jak już będzie gotowe. Jeżeli jesteście ciekawi, co było w pudełkach z poszczególnymi efektami, koniecznie sprawdźcie poprzedni odcinek, bo tam robiliśmy unboxing, a w niektórych pudełkach były faktycznie niespodziewane rzeczy. No i co? Myślę, że możemy wziąć się za budowanie. No dobrze, tak się prezentuje deska prosto wyciągnięta z case'a, ale pamiętajmy, że żeby dobrze umocować na niej rzep, należałoby ją najpierw wyczyścić i odtłuścić. Zaczynamy to wszystko ładnie wycierać, tak żeby na pewno nie zostało tu żaden kurz, żadne jakieś fafroszki, przez które nasze efekty mogłyby się nie trzymać, a tego nie chcemy. Wszystko musi być na idealnie, także wszystko ładnie musimy wyczyścić i w takim razie widzimy się zaraz, jak to już będzie czyste na idealnie. Ok, powierzchnię mamy przygotowaną, także bierzemy woreczek, który był oryginalnie dodany do pedalboardu. W nim się znajdują m.in. rzepy, ale jeżeli chcecie wiedzieć co jeszcze, to koniecznie zajrzyjcie do poprzedniego odcinka. Myślę, że zrobimy tak, że nie będzie ten rzep na każdej raszce tak naprawdę, tylko umocujemy je tam, gdzie faktycznie są najbardziej potrzebne, więc zrobimy to w 3 rzędach, dokładnie tak samo jak jest w projekcie samego pedalboardu, że efekty będą w 3 rzędach. To jest ta łatwiejsza część, potem będzie trudniej. Także bierzemy się za oklejanie rzepem. Pierwszy rzep jest, zostało jeszcze 5, także myślę, że przyspieszymy ten proces i wrócimy, jak już będziemy robić coś ciekawszego. No i co? Miały być przerwy. I oczywiście przerwy nie było, ale w takim razie informuję, rzep można jeszcze przekleić. No dobrze, to rzepy mamy gotowe. Ja tu muszę trochę sprzątnąć, bo jednak pewna ilość tego konfetti tutaj się znalazła. Rzep do efektów również był w zestawie, także użyjemy tym razem tego szerszego i jest to, myślę, wygodniejsze, choć w tych mniejszych efektach faktycznie będziemy musieli trochę go podocinać. Mam takie przemyślenie dotyczące tych niektórych efektów, że na jednych faktycznie będzie bardzo łatwo przykleić ten rzep, ponieważ są gładkie i dobrze przemyślane, jak o to chodzi. Ale na przykład w tym 5150, o którym mówiliśmy też w poprzednim odcinku, od tyłu mamy taką jakąś klapkę. I ta klapka na baterię tak naprawdę wystaje i ona przeszkadza, żeby jakoś logicznie przykleić rzep, więc akurat tutaj ten rzep został już przyklejony wcześniej z takich mniejszych kawałków. Mam nadzieję, że będzie się trzymał, a jeśli nie, to będziemy musieli coś wymyślić. I taki sam problem, tylko na innej zasadzie działający, jest również w kaczce G-Labowej, dlatego że ona ma tu takie bardzo małe wypustki, na których montuje się stopki. Myślałem, że jak te stopki odkręcę, tak jak od niektórych efektów, to faktycznie ta powierzchnia będzie gładka, ale niestety nie jest i też trochę nie wiem, co z tym zrobić, bo jest to na tyle małe, że nie powinno niby przeszkadzać, ale z drugiej strony no jednak w tych narożnikach na pewno ta kaczka nie będzie się trzymać, a jest dosyć ciężka, więc mam nadzieję, że nie spadnie. Oczywiście efekty wcześniej też jest dobrze przetrzeć lemonem, żeby się jednak dobrze trzymały te rzepy. Myślę, że Łemi na takich 2 kawałkach będzie się jednak trzymać już wystarczająco. No i sprawdźmy, co zrobić z tą nieszczęsną kaczką G-Labową, czy faktycznie to wystarczy. No niby rzep jest, ale to, czy się będzie cała kaczka trzymać, to dopiero zobaczymy, jak ją złożymy w pedalboardzie, także no zobaczymy. Ostatnie 3. One się muszą najlepiej trzymać, bo są chyba największe i najcięższe poza sterownikiem. Zobaczymy, ile tych kawałków rzepu tutaj wejdzie. No dobrze, to rzepy mamy gotowe, muszę tu trochę ogarnąć, bo dużo znowu mamy papierków. Mamy z powrotem pedalboard, ale zanim efekty, możemy się w sumie zająć tym miejscem tutaj z przodu. Tutaj mamy takie bardzo ładne miejsce na patch bay i ten patch bay również będziemy mocować. Z tego co wiem, musimy wyjąć to białe coś. Patch bay mamy uszykowany już tutaj. No i zobaczmy, czy on w ogóle będzie pasował. Mam nadzieję, że będzie. Powinien. No pasuje. Pasuje, bo czemu by nie miał pasować. Mamy oczywiście w zestawie tutaj
śrubeczki, także od razu już sobie otwieram. O nie, tutaj są śrubki takie malutkie, malutkie nakrętki. Świetnie. O Boże. Ja wiedziałem, że to będzie wymagało dużej ilości cierpliwości ode mnie, ale nie wiedziałem, że na etapie wkręcania patchbaya w pedalboard. Ja chyba wiem, gdzie jest problem. Ta dziurka była najpierw nagwintowana, a potem pomalowana. I niestety ma to ten swój problem, że teraz ta śrubka, zamiast się wkręcić w gwint, to najpierw musi się przekręcić przez te wszystkie warstwy farby. Jakbyście się zastanawiali, ile czasu faktycznie minęło podczas przykręcania tych dwóch śrubek, dużo. Dużo za dużo. Mamy zamontowaną pierwszą rzecz w pedalboardzie. Czy było łatwo? Nie. Czy się troszkę nadenerwowałem? Tak. Czy te śrubki i ten kluczyk są najlepszym rozwiązaniem? Nie będę się wypowiadał na ten temat, ale już jest zamontowane, także myślę, że możemy przejść już do kolejnych rzeczy, a ja pozbieram wszystkie śrubki, które nam zostały z tego montażu. No i została ta śmieszna gumka, nie wiem, czy do czegoś innego można ją wykorzystać. Wygląda jak taki wizjer z czołgu, nie? Ale to nie istotne. Nie powiedziałem wam dosyć istotnej rzeczy. No bo tak naprawdę mamy pedalboard, mamy efekty, mamy nawet rzep, czyli już coś. Ale nie mamy wszystkich możliwych kabli, żeby to ze sobą połączyć, a tych kabli kilka będzie. Będziemy otwierać kartoniki, także tak, tu jest pierwszy. W nim są... No właśnie, zaraz zobaczymy, co w tym jest, tylko... Musimy to, dobrze otworzyć. Udało się, jest idealnie. Jak widzieliście na projekcie, na pedalboardzie znajdzie się jedna bardzo istotna rzecz, której tutaj w efektach nie było, a mianowicie to. To jest pudełko małe, ale to pudełko poza tym, że jest pudełkiem, ma jedną bardzo istotną cechę. Jest zegarkiem. Mamy tu dużo kabelków, ale nie są to zwykłe kabelki takie sygnałowe, tylko są to dodatkowe kabelki zasilające, bo nie wiem, czy tych, które są dołączone do zasilacza, wystarczy. Mamy dodatkowo małą listwę do prądu. Mamy oczywiście sam kabelek do pedalboardu, który będzie zasilał całość. Mamy kabelek do zegarka, nie uciekaj, ty zostajesz w pedalboardzie. Mamy taśmę dwustronną, to się też na pewno przyda. Mamy też kabelki MIDI. Możecie zapytać, po co kabelki MIDI? Otóż właśnie do sterowania między innymi Big Skyem, timeline'em przez sterownik, także to na pewno też się przyda. Mamy kabelek XLR, tutaj mamy zwykły kabelek TRS, dzięki którym będziemy mogli sterować na przykład wzmacniaczem. Mamy magiczny kabelek zasilający, on z 9V robi 18 i teraz takie śmieszne puzzle. Po co te puzzle? Ano te puzzle do cable managementu, który będzie od drugiej strony pedalboardu. Kabelki sygnałowe. Ile jest ich potrzeba? Nie mam pojęcia. Pewnie jakbym idealnie policzył wszystkie efekty i wszystkie złączki, to bym wiedział. Ale nie zrobiłem tego. Także pójdziemy na żywioł. Otwieramy tak samo przy pomocy profesjonalnego narzędzia do otwierania paczek. Udało się. Myślę, że to jest idealne narzędzie do otwierania paczek, także polecam. Ale już możemy to zabrać. Uwaga, ile jest kabelków? Czy jeden, czy dwa, czy trzy? Więcej. Ile więcej? Dużo więcej. Myślę, że jest ich tu dużo. Na pewno więcej niż 100. Dokładnie chyba 110. Ale po co tyle kabli? Otóż po to, żeby móc na bieżąco przymierzać i wybierać odpowiednią długość kabli, bo najgorszą rzeczą, którą możecie zrobić, to mieć za długie kable w pedalboardzie, przez co musicie je zwijać, łączyć paskami zaciskowymi i tam się robią dziwne rzeczy, albo za krótkie kable, no bo wiadomo, że one się nie sprawdzą, bo nie połączą wam tego, co mają, no i nic nie będzie działać. Więc odłóżmy te kable gdzieś. Ten karton jest tak wielki, że nie wiem, gdzie go położyć. Tu się nadal nie trzyma, musimy to mocniej przykręcić. Gdzie jest ten jakże genialny kluczyk do przykręcenia? Nic nie lata, jest idealnie, nie wydaje z siebie żadnego dźwięku, to oznacza, że jest ściśnięte na maksa i będzie się trzymać. A myślę, że my możemy wrócić do naszej listwy zasilającej. Przyklejamy listwę, zróbmy to dobrze za pierwszym razem, bo jak nie, to będzie problem. Jakbyście się zastanawiali, co robię, to przyciskam listwę. Dobrze, mamy tak naprawdę dwie rzeczy umocowane. Listwę zasilającą i ten patchbay. Uwaga, jakże wielka chwila, mocujemy pierwszą rzecz, czyli sterownik. Czy to się trzyma?
O, mocno się trzyma. Dlaczego tu go mocujemy? To jest bardzo istotna rzecz, dlatego, że musimy zwrócić uwagę, gdzie będą wychodzić te kabelki sygnałowe. To w sumie, żeby znać odległość, musimy zamocować chyba wszystkie 3 rzeczy. No dobrze, mamy zamocowane pierwsze 3 rzeczy. Nie było to łatwe, aczkolwiek są dopasowane w taki sposób, aby każdy z tych efektów, czy w tym przypadku sterownik, miał bez problemu miejsce do podłączenia kabli. Czyli w tym przypadku po jego lewej stronie ma miejsce, aby jeszcze doszły tutaj kable zasilające. Tutaj wchodzą wszystkie kable sygnałowe, a pomiędzy kaczką a łemi mamy na tyle dużo miejsca, aby również umocować kable zasilające i sygnałowe. I tak samo kaczka z tej strony ma tyle miejsca, aby wiadomo, ten kabelek sygnałowy nie wystawał poza obręb pedalboardu, no bo wtedy możemy coś urwać, zahaczyć, a tego byśmy nie chcieli. Może w sumie zacznijmy od samego w sobie sterownika, dlatego że on ma niestety taki fabryczny zasilacz. Dobra, podłożyłem sobie tu taki miękki materiał, aby na pewno nie porysować żadnych efektów. Wpinamy go dokładnie już tam, gdzie ma być. Potrzebujemy w ogóle drugą część tego zasilacza, bo niestety nie jest to wszystko. Jeszcze mamy dodatkowo jeden taki duży kabel, czy długi kabel zasilający. Tutaj możecie zobaczyć, jak te kable są w tym momencie ułożone. No nie jest to najlepsze ułożenie, ale tak naprawdę mamy już faktycznie coś zrobione, więc zobaczymy zaraz, jak to będzie wyglądało dalej. Pamiętajcie też, że to ułożenie, które jest teraz, to jest tak naprawdę ułożenie do przymiarek. Wszystkie te kable będziemy ładnie mocować i tak dalej. Teraz tylko patrzymy, czy to wszystko się faktycznie zmieści, żeby mieć pewność, że w ogóle zadziała. No dobrze, kolejną rzeczą, którą mamy do zamocowania, jest ten oto duży zasilacz i myślę, że skoro po tej stronie mamy jedną część zasilania, dlatego że będziemy wychodzić kablami ze sterownika, to drugi zasilacz fajnie by było umieścić gdzieś po drugiej stronie, aby na pewno nie mieć takich mega długich kabli pomiędzy efektem a zasilaczem przez cały pedalboard, tylko umocujemy sobie go gdzieś z tej strony, żeby mieć pewność, że na pewno do każdego efektu starczy nam kabel, no bo to by był dosyć istotny problem. Jak chodzi o dobieranie kabelków zasilających, tutaj mamy różne długości. Najlepiej wybierać dokładnie tak samo jak na zasadzie kabli sygnałowych, czyli najkrótszy możliwy, który nam wystarczy, więc jeżeli podłączamy kaczkę, która się znajduje w tym miejscu, do zasilacza, który jest w tym miejscu, to myślę, że skorzystamy z najkrótszego możliwego kabla, jaki znajdę. Prowadzę właśnie te 2 kable zasilające i myślę, że będę je łączył w pewnego rodzaju pakiety. Chodzi o to, żeby one wszystkie szły, że tak powiem, razem, oczywiście w miarę możliwości, tak żeby każdy kabel po prostu nie robił tutaj żadnego bałaganu, tylko gdzie mogą się tak naprawdę spotkać, to mogą iść razem, dzięki czemu będziemy mieli tu porządek, no bo faktycznie już tych kabelków troszeczkę nam się zrobiło po tej stronie i tu już jest gęsto, więc dobrze by było oszczędzać miejsce, bo faktycznie mamy do podłączenia jeszcze bardzo dużo rzeczy. No dobrze, zasilanie mamy podpięte, więc zajmijmy się w takim razie pierwszym sygnałem audio. Wejdziemy sobie wejściem A od razu w kaczkę, z kaczki przejdziemy do łemi i z łemi dopiero wejdziemy sygnałem do sterownika, żeby przechodzić przez lupy, dlatego że ani kaczka, ani łemi nie będzie się znajdować w lupach, więc bez sensu, żeby zajmowało miejsce. Jaki kabel wziąć? Nie mam pojęcia. Weźmy jakiś i zobaczmy w takim razie, czy jego odległość w ogóle będzie odpowiednia. Mega fajne są te płaskie końcówki, dzięki czemu te kabelki w ogóle nie są widoczne, w ogóle nie przeszkadzają tak naprawdę. Także fajnie, że pierwszy mamy, trafiliśmy w ogóle za pierwszym razem, osiągnięcie. Teraz wpinamy kaczkę do łemi, także myślę, że tu kabelek 5. Teraz z łemi do G-Laba. Żeby umocować kable, będziemy skorzystać ze wspomnianych wcześniej opasek do pasków zaciskowych. Myślę, że możemy najpierw spróbować tymi mniejszymi. Jak widzicie, pierwszą część tutaj już mamy gotową. Tutaj mamy spięty cały długi kabel zasilający od G-Laba razem z jego zasilaczem. Przypięta listwa zasilająca. Tutaj jakieś dodatkowe jeszcze kabelki umocowane. Mamy już cały patch bay wpięty oraz cały duży zasilacz. No i spiętą pierwszą sekcję, czyli jak chodzi o audio, czyli tak naprawdę wejście z patch baya do kaczki, z kaczki do łemi, z łemi tutaj tędy będziemy przechodzić do
G-Laba. Myślę, że te mocowania do pasków zaciskowych są mega fajnym rozwiązaniem, dlatego że jak widzicie wszystko jest ładnie ułożone, wszystko się trzyma i mimo, że mamy tutaj najdłuższe kable zasilające, to tak naprawdę zajmuje to dosyć mało miejsca. No dobrze, to skoro cały spód mamy gotowy, możemy się zająć tymi efektami, które bezpośrednio wchodzą do sterownika. Czyli tak, najpierw będziemy mieli polytuna, następnie będziemy mieli kompresor i w dalszej kolejności będziemy mieli tak naprawdę przestery, czyli jedna sztuka i kolejne dwa, z tym, że te dwa są umocowane w innym miejscu, ponieważ będą się znajdować mniej więcej gdzieś tutaj. No dobrze, 3 rzeczy mamy, jeszcze 2 i teraz już na dłuższych kablach, także lecimy kawałek dalej. No dobrze, chwilę to trwało, ale mamy już umocowane wszystkie przestery, czyli 5150, Ruta i Rewa. Część kabli zasilających mamy już tutaj przygotowanych. Wszystko idzie już do zasilacza. Tutaj jeszcze nie jest ostatecznie spięte, dlatego że chciałbym mieć pewność, w jaki sposób je tutaj ułożyć, bo wiadomo, że jeszcze kilka kabli tutaj musi przyjść. I myślę, że w tym momencie możemy się zająć sekcją loopu MIDI, czyli musimy wziąć to oto ciekawe urządzenie i tak naprawdę zaplanować, gdzie ono będzie. Od razu przygotowuję sobie kabel zasilający, bo mamy tu tak mało miejsca, że najpierw musimy wpiąć zasilanie, a dopiero potem całość umocować, bo inaczej już nie wepniemy wtyczki. No, urządzenia elektryczne podłączone do prądu działają lepiej, także musimy o to zadbać. No dobrze, jak loop MIDI mamy umocowane, musimy teraz do niego już podpiąć odpowiednie efekty, no i samo sterowanie po MIDI. Także zajmijmy się może ułożeniem 3 strymonów, bo wszystkie będą podpięte tutaj oraz equalizera, który również będzie tutaj podpięty. No dobrze, także odwracamy deskę i podpinamy. Dobrze, 3 strymony mamy tutaj zamocowane. Mamy Big Sky'a, Timeline'a i Mobiusa. Oczywiście one muszą być obok siebie, bo wtedy to wygląda najlepiej. Teraz zaczniemy podłączać kable sygnałowe, czyli wszystkie tutaj wejścia i wyjścia. Ja będę korzystał z tych efektów w mono, dlatego że i tak to idzie na wzmacniacz, który jest w mono i nie gram chwilowo na 2 wzmacniaczach, więc myślę, że korzystanie ze stereo będzie w tym przypadku bez sensu. Także ja się zabieram za podpinanie kabli, a tak naprawdę najpierw znalezienie odpowiednich kabli, a trochę ich jest. No dobrze, wszystkie kable mamy przeciągnięte. Tutaj mamy sygnał od Mobiusa i to są kable 60 cm. Tutaj mamy kable od Big Sky'a i to jest 45 cm. I tutaj mamy kable od Timeline'a i to jest 30 cm. Dlatego jak widać przydają się wszystkie rozmiary, żeby mieć tutaj jak najlepszy możliwy porządek. Efekty od strymona mamy podpięte, teraz czas na equalizer. Szczerze przyznam, że to było akurat zadziwiająco proste. Po prostu wpiąłem equalizer, przeciągnąłem 2 kabelki 30 cm. Chciały współpracować, więc sam się zdziwiłem. Jest podpięty. Możemy teraz podpiąć MIDI loop pod Patch Bay, tak aby móc korzystać z tych efektów w formie pętli efektów we wzmacniaczu. Także będą potrzebne również jakieś krótkie kabelki, ale to zaraz zobaczycie od drugiej strony. Myślę, że zestaw długości 30 cm i 10 będzie tutaj idealny, dlatego że po jednej stronie mamy tutaj od razu wyjście i Patch Bay mamy bliziutko, także myślę, że 10 cm wystarczy. Wejście mamy niestety po drugiej stronie, także tutaj 30, która pójdzie sobie tutaj.
tutaj, może iść przy tym sporniku i wejdzie w patchbay, tak żeby był porządek. No i oczywiście te wszystkie kable też będziemy spinać już na samym końcu, tak żeby poukładać je w takie pakiety. No dobrze, no to bramka szumów, aczkolwiek będzie ona wpięta inaczej niż było na projekcie, dlatego że znajdzie się w lupie w sterowniku. Stwierdziłem, że zrobię tak dlatego, że czasem gram na bardzo delikatnym klinie i przez to mogłoby się okazać, że bramka będzie ucinać ten czysty sygnał, dlatego wepnę ją sobie w loop, tak żeby móc zaprogramować, z którymi efektami bramka szumów jest włączona, a przy których efektach tej bramki szumów po prostu nie ma. Jak widzicie, wszystko nam się tutaj ładnie zapełnia. Zostały nam tak naprawdę dwa miejsca. Tutaj znajdzie się Nux, czyli symulacja kolumny, oraz tutaj jeszcze mamy wolną przestrzeń, ale ci, co byli na poprzednim odcinku, wiedzą, co na projekcie tutaj się znajduje, a to nie jest byle jaka rzecz, gdyż bardzo istotny szczegół tego pedalboardu. Spakowałem kable 30. Okazały się za krótkie o jakieś 2 cm, także muszę wziąć 45. Ale właśnie o to chodzi, żeby dostosować wszystko idealnie. No dobrze, wszystkie kable sygnałowe mamy podpięte. Zostały nam takie rzeczy jak XLR czy sterowanie MIDI, ale to zrobimy za chwilę. Teraz zajmijmy się podpięciem zasilania do wszystkich tych nowo podłączonych efektów. Ja się bardzo cieszę, że cały sygnał już przechodzi przez wszystkie kostki. Nie wiem, ile kabli zużyłem do tego, aby to wszystko podłączyć, ale myślę, że gdzieś na ekranie wam się teraz wyświetla ta liczba, więc w takim razie zabierzmy się za podłączenie zasilania. No to tak, kabelki zmontowane, tylko jest jeden zasadniczy problem, a problemem jest to. Jakbyście się mogli domyślić, to powinno być wpięte w tym momencie do zasilacza i nie jest. I to nie dlatego, że nie mam chęci tego tam wpiąć, tylko niestety nie da się tego wpiąć. Moglibyście zapytać, co, wtyczka nie taka? Przecież jest taka sama jak inne. Jest dokładnie taka sama, z tym, że w zasilaczu już się skończyły miejsca. Błąd chyba polegał na tym, że tak jak wiecie, MXR jest zasilany na 18 V, a nie na 9. Jak zastosujemy tą przejściówkę, która sumuje te volty, okazuje się, że faktycznie zajmuje on 2 miejsca, przez to zabrakło jednego miejsca na ten właśnie kabel. Jak ten problem rozwiązać? Można by było coś zaimprowizować, polutować jakieś kable, ale ja chyba nie chcę tak robić, więc bezpiecznym wyjściem będzie po prostu zamówienie nowego zasilacza. Na tym etapie musimy już skończyć ten odcinek. Mamy podpięte wszystkie kable sygnałowe, mamy podpięte prawie wszystkie kable zasilające, także mam nadzieję, że już w kolejnym uda się faktycznie już wszystko skończyć i zajmiemy się programowaniem. Koniecznie oglądajcie kolejne odcinki, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, żeby nie przegapić kolejnych produkcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!